I mamy następny dzień. Dzisiaj będziemy kończyć robić kurarę. Więc zaraz będziemy mieć szkolenie z tego, jak to wygląda. Zjedliśmy śniadanko. Powiem wam, że żarcie tutaj to Petarda. nie jedliśmy tak pół roku. Naprawdę, naprawdę. Na śniadanko i owocki, wszystko, naleśniczki, kurde, kawka, no na wypasie, no ale w końcu wycieczka, tak? W ogóle te ognisko tutaj, w tym domu, to nigdy nie gaśnie, no bo chodzi o to, żeby cały czas okazać mięso, które jest u góry, po to, żeby po prostu mucha nie usiadła, jaja nie złożyła, więc ono pali się... Takie wędzone jest Tak, mięso. wędzone, fajnie. Pali się non stop, no to musi je po prostu wysuszyć, no bo niestety suche są najlepsze, bo sucha tym bardziej, że jak strzelą nią na przykład w małpę, to ona pęknie. I to jest też ważne, ona musi móc pęc, szczególnie na czubku, nie? Zobaczyli, że się interesujemy dmuchawkami, no bo jak tu się nimi nie interesować. I po prostu teraz okazało się, że mają do przygotowania dmuchawki i pokażą nam, jak się je robi. Aha. I to z dwóch części. z dwóch części. Okej, desparte, ale są podłużne części. Z podłużnych części się robi. I aki? I aki. Aha. Dwa rowki dziugają, tu jeden rowek dziugają, tu dziugają drugi rowek, a potem po prostu złączają, żeby to było równiutkie. I tak wygląda, już taka złączona. I używają wosku z drzewa, żeby to po prostu skleić. A nie żywicy? Taki wosk, żywica. Tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. I oni sklejają tą właśnie dmuchawkę. Iron palm tree. Yeah, iron palm tree. To jest, iron to jest jakby stal, czyli ze stalowego palmowego drzewa jest robione. Robią sobie taką rękojeść tutaj, tu sobie to rzeźbią właśnie specjalnie i one będzie liną taką związane, tak jak tu, żeby łatwiej im się nosiło, a później jest specjalnym liściem palmowym zawijane i powiedzieli, że żyje taka dmuchawka nawet 20 lat. Problem polega na tym, że bardzo chciałem sobie coś takiego przywieźć do Polski, no ale nie wiem, gdzie 2,5-metrową kiję, jak ja to bym sobie wysłał, więc może być problem. Ale pokażę wam jeszcze od środka, od tej strony. O, widzicie, jak wygląda? Tak wygląda właśnie związane już. Ona ma taką konsystencję, rzeczywiście bardzo ciasno jest palmowym liściem. To są takie szerokie na pół centymetra liść. I jest mocno związany i on dzięki temu jest wodoodporny i trzyma to wszystko w ryzach, żeby się nie rozłożyło. Nie, ale powiem wam, że naprawdę to jest ostre. Dotknij sobie od góry. No nie? Ostre. Czekaj, sprawdźmy. Już by chciała zadźgać męża. Teraz będzie gotowana tylko po to, żeby była gęstsza masa, bo jest teraz bardzo wodniste. Czyli im gęstsza, tym bardziej trująca, że tak powiem. No. Trująca. Jest more poisone, si. Trujące. No i grzejemy teraz. I tak to wygląda, że właśnie jeżeli mały zostaje wojownikiem, nie wiem, czy o tym wspominałem, ale to wspomnę teraz, idzie na polowanie sam i sam w wieku nawet 9 lat, 5 lat potrafi, to może iść i jeżeli upoluje na przykład największego ptaka, on się nazywa kujo chyba, kuj, i to jest podobne do kury, ale lata bardzo wysoko i smakuje bardzo dobrze. Jeżeli to upoluje i przyniesie do wioski, to wtedy staje się mężczyzną. Tutaj wejście tak jakby w dorosłość polega na tym, że pójdzie i upoluje po prostu sam wreszcie coś. Ty jeszcze nie upolowałeś nic. Ciebie. Nie. Tak, i wtedy wszedłem w dorosłość. Mamy gotowaną kurarkę. To bardzo długi, monotonny proces niestety. Się gotuje, jak widzicie. Bul, 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 bul. Dziadek się uśmiał, że robię bul, bul. Boże, jakie to nudne. Jak ja bym miała to zrobić, to bym umarła z głodu. Z głodu to nie jest... Z głodu, że zanim bym przygotowała to wszystko, to bym umarła z głodu, bo by mi się nie chciało tego robić. No to możesz jeść maniok na razie. O, znowu coś ma. Teraz znowu sprawdza. O, ta już jest gęstsza. Nie wiem, czy widzicie. Troszeczkę gęstsza.
tak naprawdę sama ta kurara nie jest jakimś trudnym czymś do przyrządzenia. Co zeskrobuje się korę, przefiltrowuje się to, żeby się ściekło do garnka, gotuje się i jeżeli masz odpowiednią konsystencję gęstą, to nakładasz na strzałki. Więc bardzo łatwo przygotować taką truciznę tak naprawdę, która nawet zabije człowieka. Więc też trzeba być bardzo ostrożnym, żeby się nie kujnąć przez przypadek. Nudzi mi się, no. Ale widzisz, Ile mogę konsystencję. patrzeć, jak dziadek miesza w glucie jakimś. To jest trucizna, dzięki temu zatruwają zwierzynę i jedzą. Jedyna rzecz, od razu chciałbym wam powiedzieć, że podczas gotowania po prostu ta trucizna się rozpływa, jej nie ma w ogóle w żadnym zwierzęciu. Dlatego oni używają kurary, ponieważ ona podczas gotowania wyparowuje i w ogóle nie ma jej w organizmie zwierzęcia, które zostaje upolowane. Ona gęstnieje dopiero wtedy, kiedy Jak on to miesza. Tak, też to zauważyłem. Dobra, trochę rozgryźliśmy dziadka. Wiecie, jak wstawiacie mleko do mikrofali i robi się taki kożuch na wierzchu. On go widzi podczas dmuchania, w którym miejscu bierze kożuch, patrz, cyk i sobie nakłada. Stary będzie próbował. Musisz podmuchać. Jest to. O, dużo. Jak wrażenia? To jest kwestia po prostu przyzwyczajenia. Trochę im rozwodniłem to niestety. Bo to nie bierzesz rzeczywiście tego całego gluta, tylko bierzesz taką kroplę, taką gęstą kroplę po prostu. A ja to trochę za bardzo rozpuściłem. Spoko. Kwestia po prostu zrobienia tego kilka razy i jestem w stanie się nauczyć, nie? W międzyczasie pokażę wam to. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Raczej nie, ja też się dopiero dowiedziałem. To jest raja. Raja to jest taka rybka płaska, która żyje zazwyczaj przy samym brzegu i jak się wchodzi do wody i nadepnie się, ona jest tak jakby flatfish, czyli taka płaszczka malutka. Jak się ją nadepnie, to ona ma kolec, który przebija stopę i po prostu puchnie i ból jest niemiłosierny. I tak wygląda właśnie, tak jak się dowiedziałem, przynajmniej tak mi tłumaczyli, ogon jej, tylko że on jest zakończony takim kolcem, ale tego kolca już tutaj nie ma. I to są części właśnie tej rai. Widziałem nawet zdjęcie tutaj, któryś chłopak pokazywał z telefonu, jak wygląda jego stopa, jak została przebita. No to hardcore. Dla nich ugryzienie na przykład skorpiona, czy ugryzienie tarantuli, a to chyba Justyna mówiła, jest takie normalne, tak jak u nas ugryzienie osy po prostu, nie? Jak się pytałem, to tarantula jakby nas ugryzła takiego białego, to możemy mieć nawet godzinę bólu, duszności i tak dalej, ale dla nich to jest taka, tak jak trochę jak komar, no. Już widzę, że powoli nakłada na gotowca. Proszę. Jeszcze sprawdza, czy jest odpowiednia ilość. Dobra, ruszyliśmy. Będziemy teraz oglądać jakieś rośliny. Jesteśmy przy pierwszej roślinie i to jest do poprawienia skóry. Czyli przed pójściem spać naciera się tak naprawdę skórę tym. Ja jestem cały spocony, ty sobie spróbuj, bo ty to jesteś taka eko. Ale to wilgotne. Wilgotne. No bo to kora po prostu taka wilgotna. Nacierasz. Czyli to jest takie do nawilżania skóry i dobre na noc i naturalny po prostu krem. Jego babcia bardzo długo tego używała, widzicie trochę poskubane, ma trochę kory, oni używają tego do twarzy. Dużo jest takich roślinek tutaj. O, już przeszliśmy pół metra. Mamy następną. Tu mamy tak jakby pastę do zębów. Pasta dental, you know pasta dental? No? Jest, pasta dental. Yeah. Aha, i bierze się środek i teraz możesz zęby exactly. myć. Like that? Yeah. Aha. Shiny? Yeah. Sí, eso dice que antes usaban. To jest dzikie sadzenie cytryny i oni tutaj mają taką cytrynę właśnie. To jest dziko posadzona, przywieźli sobie te krzaczki tak naprawdę. I oni używają to. O, fu. Put your tongue. Język. Nie, tu, nie, ja nie spróbuję tego. Język.
Weź ty Ale spróbuj. to... No w mrówki? Tak, mam. Everything. Macie robaki? Macie robaki? Widać. Ble. Patrzcie. O, no. O. Fuj. Jak cytryna. Naprawdę. Nie zjem mrówek. Citronelle. Ble. No. Lemon. Yeah, lemon. Oh my god. Ble. My No God. przestań, to tylko mrówka, no daj Nie. spokój. A było widać, tak? No Normalnie? było widać mrówki. Ej, dobre, naprawdę kwaśne, bo to jest właśnie drzewo cytrynowe i te mrówki wchodzą do środka. One tu żyją, jak widzicie, w środku i przez to, że one żyją, to one wchodzą w symbiozę z tym drzewem i przez to są kwaśne. I przez to, że są kwaśne, to można sobie jeść. Kwaśne i sour. Like cytrynka, normalnie jak cytryna, mrówki cytrynowe. Yeah, perfekt. No parami. Gracias. A to nie będzie ci chodziło w brzuchu potem? Nie, A ty to pogryzłeś? bo jest kwaśnie, fajne. Jeszcze masz tam coś? No nie bój się, już ma mało jest, no. Yes. Ale tak, Perfekt. kwaśne. Ale trochę spróbowałam. Dobrze, gratuluję. Patrzę, czy mi nigdzie nie chodzi mrówka. Ya, vamos. Vamos, si. Jesteśmy teraz tak przy takim roślinie, która używana jest jako szampon. Tak to wygląda. Ale jak to pachnie? Tak? Jak czujesz? szczaw. Tak? No? Aha. Jest, jak szczaw, rzeczywiście. Potrzeba teraz trochę wody. Ciekawe, może pokaże nam, jak to wchodzi w kontakt z wodą, to może coś się z tym dzieje. O, jest, La rzeczywiście. mano. Taki? You have him. A, zobaczcie. Ale macie żel do mycia. A to gęste takie No, jest. o, No. i do włosów. Pyk. I włoski. Ty, czekaj, ja sobie włosy umyję. Teraz musisz wejść i się opłukać tam. No, ale naturalny prysznic. Takie aloe, naprawdę aloe. Mhm. Fajne. Tutaj to jest taka liana. O, ta dokładnie liana. Sí, todo Zobaczcie. tipo de serpiente. Ta liana właśnie służy do tego, że jak cię ugryzie wąż, który jest jadowity, to szybko trzeba po nią przyjść, pociąć na kawałki taki właśnie zestaw, jak oni mają, rzucasz do wody i pijesz. W ogóle ta roślinka tak naprawdę to działa na wszystkie węże i on się dowiedział od swojego tam pradziadka o tym. Minus jest tylko taki, że macie na to 5 minut po prostu. Jak was ugryzie wąż, to oni szybko znajdują tą lianę, tylko że jej jest dużo. Tną, z liścia robią wam szklankę, wlewają jakiejkolwiek wody, miksują i możecie po prostu pić. A my idziemy dalej w dżunglę, jak widzicie. Bardzo ciekawe są te rośliny, uważam. O, ja! Wow. No zobaczcie, potrząknął drzewem, a tu powstała choinka. O tym ci mówiłem. I z tego właśnie robi się normalnie hamaki. Bardzo trwała. Bierzecie kawałek tego You broken it. i spróbuj rozwalić. O, Not possible. Widzisz? o kurde. O. Y cuando vuelve grueso es súper, súper Ja. Bardzo wytrzymała Zobacz. i z tego robią hamaki właśnie i tak Ale dalej. opcja. I ten hamak, który jest u nich, widzieliście tamto? To jest fajne, że potrząchnął i z prostego nagle powstało. Widzicie, to jest technika. On po prostu wyrywa sobie kawałek rolując. Są włoski, powstają takie włoski właśnie. Nie wiem, czy jak wam to pokazać teraz, czekaj. O tak. O, takie włoski. Rolujecie i powstaje lina normalnie. I ona jest taka wytrwała. Slowly. Proszę. No, I mamy włosy. new hair. Nowe włosy. I jakie wytrzymałe, zobacz. Unbelievable. Yeah. A trzymaj, ja spróbuję teraz przerwać to. I teraz. pisi, pisi. Muy No. resistente. No, mój rezydent. Para romper, mira así. No, si? Tac, mira. Ahí, después romper. Aha. I know. Aha, że Teraz, jak że się są zawiąże. przewiązane. O Jezu. Lejos, lejos. Dalej. Dalej musisz trzymać, bo on tak mówi. Nie. Bierzemy teraz z takiego drzewa palmowego taki kawałek wełny, że tak powiem. I ten kawałek wełny pomaga super tylko i wyłącznie na przykład skorpiony, tarantule i takie rzeczy. Jeżeli was ugryzą, często mdlejecie, to w to wsadzamy wtedy do ognia.
ogień powstaje właśnie z tego dym i z tego dymu wdychamy dym i okadzamy granę, w którą nas ugryzł i to od razu nas budzi. U nas tak samo się używa też czasami soli trzeźwiących. Jak ktoś zemdlał czy coś, sole trzeźwiące mu się daje, to są takie sole trzeźwiące, a przy okazji pomagają w ranie. Perfekto. Bardzo dobry efekt. To ma na ugryzienie tarantuli i skorpiona. Dobra, okazuje się, że termity też mają zastosowanie medyczne. Podobno są bardzo dobre na moskity, jak was pogryzą. Komary. No to moskity to komary, no każdy wie. No nie każdy No to pewnie. ty chyba. No ja wiem, ale No, mówię ja też innym. wiem. A zobacz, ile termitów tu masz. O, na niego wchodzą! Jego dziadek został kiedyś przewłóczony włócznią przez brzuch, pyk, prawie na wylot. To bierzesz taki domek z termitów, wrzucasz do ognia i z tego dymu właśnie się okadzasz i jest o wiele łatwiej. Zobaczcie, O fuck. on się nasmarował termitami cały. Niestety, o właśnie, widzicie? Cały jest w termitach, wysmarowujecie się nimi i one wydają intensywny zapach, bardzo intensywny. Fuj. Zobaczcie, ile tych termitów tu jest. O, widzicie? Wchodzą sobie na rękę. O, a on teraz bierze trochę tych trocin z tego domku, bo chłopak ma całe plecy pogryzione. Bo jak widzicie czerwone plamy, to po prostu ma masakrę. Smarują go właśnie tym domkiem. On sobie nakłada te termity, widzicie, pyk. I teraz sobie zaraz rozsmaruje po skórze. O, Oh my god. o. Vamos curar lo que ha picado mosquitos, no? Ale śmieszne. Normalnie chodzą sobie po ręku. Zobaczcie, ile termitów. Weź to ode mnie. I teraz Nie sobie zbliżaj się. rozsmarowujecie. O, cyk. I bardzo intensywnie pachnie. Weź już tym pomachaj, powiedz. Czujesz? No, śmierdzisz. Ale na moskito jest perfekto. Myślę, że trochę się kleje po tych termitach teraz. Ale bardzo fajne i odłożył domek na miejsce. One sobie dalej poradzą. Troszeczkę z nich skorzystaliśmy, z ich dobroci i oddaliśmy je na miejsce, żeby sobie odrosły. Idziemy dalej. Chociaż idziemy tu, gdzie ja widziałem tarantulę właśnie. Ale dobra. Good idea. Śmieszne te liany. Normalnie jak w torze przeszkód czasami. Super. Normalnie. Ale pachnie intensywnie to po terminach. Wszystko po mnie chodzi. Wszystko po tobie chodzi? Jesteś w dżungli, dziewczyno. Tak, i raz się nie wysmarowałam repelentem i jak mogłam zapomnieć? Pamiętajcie też jedną rzecz. Zawsze jak widzicie jakieś konary grube i idziecie w dżungli, nigdy nie można stanąć na gruby konar, bo może wam się noga zapaść, Jest? wpaść do środka, bo powiedzmy jest spróchniałe, a w środku żyją różne rzeczy. I po prostu mogą was nieźle podziabać. Zawsze staracie się przejść górą. O, właśnie on tu przeszedł górą i tutaj tak samo. Jest drzewo, muszę je obejść i nie stawać na niego. Najlepiej, bo nigdy nie wiemy, co jest w środku. Więc zawsze naokoło. Mam wam nogę przeciętą. Zobaczcie jeszcze tutaj raz zdjęcie, jak wygląda ta przecięta noga. To właśnie ta roślina zrobiła mu... O, zobacz, troszeczkę. O, Po prostu tak, no, ta boli. roślina, ona Jak jest tarka, bardzo tępa tępa. tutaj. O, Normalnie jest tępa jak tarka. I on po prostu biegnąc po dżungli zaczepił właśnie o tą i zrobiło mu tą dziurę na nodze. Eso corte ya es. Kurde, widzieliście? Taka zwykła roślinka, kto by pomyślał, że może zadać taką ranę, dużą dziurę w ogóle w nodze. It's a Czyli to mielicie i wąchamy. I to jest jak... Ale pachnie intensywnie, ale jak? ale się zaciągnęłam. O, Jest. i to się jak dzieci płaczą na przykład, to właśnie Ale mielicie jak tą roślinkę. intensywne, aż mi normalnie tak mi wpadło. Ale bardzo, jeszcze bardziej pomil. Jak dziecko płacze, albo na przykład dziecko się obudzi z takiego szoku, bo coś się złego śniło. I on teraz wysyła złe demony, tak jakby z niej, nie? Złą energię. Złą energię, przepraszam, bo oni nie wierzą w demony. Bueno. Ale jest bardzo intensywny zapach tej Ale normalnie rośliny. tak mnie zatkało, jak No. tak się zaciągnęłam. O, właśnie, ty. nawet Łareka zaczął kasłać, nie? No, jest bardzo intensywny. Widzicie, dużo jest takich roślin, które nie tylko leczą, ale też pomagają w różnych schorzeniach, nawet na moskity, termity, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. A nawet nie wiedziałem, że dziecku można płaczącemu. O, mamy jakąś następną roślinkę.
Wina jest super dobra, jak was walnie właśnie raja tym kolcem miodowym. 90% skuteczności przy rai. Czyli do ognia wsadzamy, z dymu tego przykładamy do rany i jak się okadzi, to 10 minut i wszystko mija. Był ugryziony przez raję. Tu? O tu, zobaczcie jaka dziura zostaje. Normalnie ci staje dziura w nodze. Byli godzinę od wioski. 10 minut, jego ugryzła właśnie ciekawe, raja. czy bardzo bolało. Is very painful. Podobno ból jest tak silny, że najwięksi maczo jak sobie detną palec, to sobie zobaczą, o palec odciąłem, wyrzucają i tyle. Ale ból od rai jest tak silny, że normalnie najwięksi maczo płaczą. Więc tak samo zdarzało się jemu, więc upodlecieli szybko, zrobili mu tą preparat i mu przeszło. Perfekt. No i dobra, przygodowicze wyskoczyli z dżungli. No a tu wszędzie, zobaczcie, macie chaty, takie same nawet jak my siedzimy. I ludzie tu normalnie mieszkają sobie na hamaczkach. Mają różne domy, to w zależności. Niektórzy potrafią sobie zrobić na belach i na przykład sam Mareka mieszka na takim domku z drewna, w którym my mieszkamy. Za to niektórzy mieszkają w tych hamaczkach tradycyjnych. I powiem wam szczerze, że ten tradycyjny hamaczkowaty jest naprawdę spoko. Bardzo mi się podoba. Jest tam fajnie, że to jest odymione, to tam żadnego robactwa nie wchodzi. I mógłbym się przespać na takim hamaczku. A śpi se tam, ja tam zostaję w łóżku. O Matko Bosko, kochana. A wytyra nas te kilka dni. Powiem wam szczerze, że naprawdę Czy nie, no w wymęczy. ogóle taki spacer po dżungli jest męczący, naprawdę. Jezu, to temperatury Temperatura, i w ogóle. wilgoć, w Zobaczcie ogóle jak ja te wyglądam. krzaki. Co chwilę nogę trzeba zadzierać do góry, bo jakieś drzewo leży. A dla nich to jest wszystko normalne A ja i po proste, wczorajszej nie? grze w tą piłkę to ledwo nogi w ogóle podnoszę. Ja mam tylko plastry założone, bo wytarłem sobie skórę. Mi się prawie zagoiła rana od poparzenia, a wczoraj jak walnęłam piłką gołą pękła. stopą, to mi pękła z powrotem. No, O, niestety. O, dzieci w szkole. Tu jest szkoła. Idziemy zobaczyć jak wygląda szkoła. Jak dzieciaki się uczą. Hola. Ola! Hola, buenas. Tak wygląda szkoła, widzicie? Tak dzieciaki właśnie się siedzą, uczą, więc tutaj już jest taki wyższy poziom po prostu. W różnym wieku. Niedużo tych ławek. Tam widać, że się uczą w tablicy. Jest hiszpańskie litery są. Ale w ogóle zwróćcie uwagę, że są tak samo ubrani. Mają białe koszulki i szare dresy. Bo tam nie wszyscy, może niektórych po prostu nie stać na kupno, ale większość jest tak samo ubrana. No bardzo, jedziemy właśnie oglądać anakondę, a tak możecie zobaczyć, jak wygląda holowanie na rzece. Chłopaki trzymają drugą łódkę i płyniemy. Płyniemy nie na pełnej mocy, z tego względu, że anakondy słyszą dźwięk, więc mogą się wystraszyć, a mamy drugą łódkę właśnie po to, żeby później podpłynąć gdzieś w jakiejś tam laguny i tam do miejsca, gdzie te anakondy niby są. Mamy nadzieję, że są. Mamy nadzieję, na szczęście jest słoneczko, więc jest duża szansa, że je zobaczymy. Nie wiem, czy się podejmą chłopaki łapania ich, no bo jest to bardzo niebezpieczne łapanie No anakond. byśmy w ogóle zobaczyli, nie? I właśnie, i tak naprawdę, jeżeli oni się podejmą łapania i później pójść się i złapać, to ja chętnie też bym złapał, ale jeżeli nie podejmą się, a po prostu zobaczymy, to i tak będę szczęśliwy, że w ogóle zobaczyłem w życiu anakondę. Trzymajcie kciuki, może jeszcze dzisiaj pokażemy wam anakondę i sami zobaczymy. Dobra, dopłynęliśmy i teraz tę drugą łódkę, w której siedziła Reka, trzeba będzie przepchnąć przez dżunglę do jeziora, w którym występują właśnie anakondy jeszcze. Bo wiadomo, występują w rzece, ale tam są jakieś większe, Wareka, tam wieże są. Taka męczarnia dla turystów, żeby tylko im dogodzić, bo chcą węża zobaczyć we wodzie. No ale turysta pomaga, ale turystka już tylko obserwuje. O kurde, jakie pajęczyny. Okej, my jesteśmy teraz księżniczkami, bo usiadłyśmy sobie w łódce, a oni nas będą pchać. Szybciej, szybciej. W życiu to trzeba umieć się ustawić, co? Teraz musimy być cicho, żeby nie wystraszyć anakondy, którą możemy spotkać. Więc nie gadamy i próbujemy ją znaleźć. Zobaczcie, jakie widoczki. Płyniemy takim jeziorkiem. O, tam coś skoczyło w wodzie. Ale jeziorko. Powiem wam szczerze, że trochę creepy. Jak tu by miała anakonda
taki stresik czuję trochę, ale słońce jest, to jest duża szansa, że ona gdzieś się wygrzewa. Że to nie jest dobre, powstrzymamy tą kamerę tutaj. Jeśli ta łódka wypieprzy, to co będzie? Trafiliśmy na górę taką, nie wiem czy widać tam w krzakach. Wygląda jak góra. Naprawdę wygląda jak góra. Ale i tak szukamy anakondy. Dobra, szukamy dalej. Justyna ma tylko stres, że wpadnie do wody, więc ona nie ma radości z szukania anakondy. No, bo się łódka buja. Buja się, bo zobacz, jak jest cały czas przewrócona. No i jest. I co? Jest równowaga teraz, nie bój się. Jest. Zaparkowaliśmy na chwilę. Wareka poszedł do dżungli szukać anakondy, bo tu są bagniste tereny. No i dobra, jednak wracamy. Jeszcze mówię szeptem, bo liczę, że może pod koniec przy powrocie nam się pojawi, ale raczej nie. Duża szansa jest taka, że po prostu poszły do rzeki jeść, bo tu jest nie tylko jedna, oczywiście kilkanaście anakond. No ale trudno. Same płynięcie tą łódką to była Aż adrenalina. Stinka to się strasznie zestresowała, potwornie. Ona nie myślała o anakondzie, tylko myślała o tym, że niestety płynie i może wpaść do wody, gdzie są te anakondy. A w rzece się kąpałaś, gdzie też są anakondy. No ale mam na brzegu. A oni znowu będą pchać. Jak gringo, daliście radę? Jak nie? Ja jestem już prawie normalnie hunter. Tak? Prawie robi wielką różnicę. Szkoda, tylko smutno mi. Tak chciałem tą anakondę zobaczyć. No a to jest zwierzę, niestety nie przewidzimy tego. No musiało pójść na jedzenie. Jak to nam powiedziało Wareka, tą drogą, którą my wchodzimy, one często wychodzą do rzeki po prostu szukać pożywienia. Więc Super, dobrze wiedzieć. musieliśmy się minąć. No może poszły na michę, no. Co poradzić? Dobra. Wchodzimy z powrotem do... Dziewczynki dostaną po koraliczkach od Justyny. Jednej żapnie jeden koralik, a drugi drugi. Tylko załóż je im od razu, nie? A? Jest to regalo. Proszę, i to też mały gift. Będą nas pamiętać. Si? Buen, perfecto. Już się dobierały do tych łańcuszków 10 razy. Tak? No dobra, a my przygotowujemy się, wreszcie wezmę prysznic. Prysznic wezmę pierwszy raz. Prysznic. Ale się cieszę, bo A ja się cieszę, że zeszłam z tej jebnej łódki. Pierdolę. będę musiał pikać. Trudno. No, po prostu to są moje emotion. Generalnie jest tylko tak jak widzieliście, nie była wcale zadowolona z tego, że szukała anakondy, ona bardziej bała się, że Nie, no nie wpadnie do tak to wody. sobie to wyobrażałam, no. No tak, no ale niestety nie znaleźliśmy anakondy, to było my dream, ale my dream may be come true in the future, so we'll see. Teraz robimy shower, wreszcie, pierwszy raz od 2 dni wezmę prysznic, bo wczoraj oczywiście po szamańsku nie mogliśmy się kąpać, a dzisiaj możemy się kąpać, więc rano chciałem się wykąpać, ale nie było wody, bo się im popsuła pompa, ale teraz mogę się wykąpać, więc biorę kąpiel, a później idziemy na szamańskie tańce. Powiem wam szczerze, że naprawdę marzyłem pójść do dżungli na miesiąc i w ogóle hardcore, zwiedzanie. Powiem wam, że jesteśmy tu 4. dzień i jak ja po tych 5 dniach wrócę i położę się do łóżeczka i wezmę I nie będziesz myślał o tym, że karaluch ci wejdzie, albo Karaluch już się tarantula, przyzwyczaiłem, albo też się przyzwyczaiłem. jakieś narobaki, to już będzie git. Szczerze, bardziej myślę o tych komarach, które mi zeżarły nogę. Mamy repelent oczywiście i nie używamy, ale to tam Nie, ugryzą. ja się teraz wysmarowałam cała. Ja się nie smarowałem i na przykład właśnie mnie atakuje i one są takie miniaturowe. Ale jak będziecie jechali nie do jest jakoś dżungli strasznie i źle. będziecie mieli możliwość kupić ten repelent, to polecamy, bo się sprawdza. Jak się nim wysmarujemy, to nie gryzą naprawdę. Tak, i to jest płyn w ogóle, tak jak Tak. woda, więc naprawdę polecali nam go i rzeczywiście jest mistrz, albo polecam też
termitów. Tak, jak ja się wysmarowałem termitami, rzeczywiście w ogóle mnie nie gryzło, Ble. naprawdę. No nie ma to jak naturalna. Naturalnie, no. Idziemy zaraz na show i zobaczymy co będzie. Prawdziwe tradycyjne tańce. Inaczej... I to ten taniec też przedstawiał papugę, ponieważ ten tak jakby przedstawiało, że ten koniec, te kobiety to przedstawiały ogon tej papugi. Czerwone z jednej, czy zobacz, O, niebieskie z drugiej. ładne. Widzisz? Ładne. A teraz same kobiety będą. Teraz pani maluje mnie tradycyjnym takim chyba jakimś owocem albo warzywem, nie wiem co to jest. Ale właśnie dzięki temu uzyskują taki kolor. Gracias. Jak wyglądam? Czy możecie zobaczyć, jak właśnie tradycyjnie są pomalowane tutaj kobiety? Każda ma takie czerwone twarze. A panowie nie. Panowie czasami mają tylko takie kreski. O, ten chłopak ma. O, takie kreski tylko na policzkach i na nosie. O, teraz na Kamila przyszła pora, ale on właśnie będzie miał tylko takie kreski pomalowane. Ciekawe, czy to się łatwo zmywa swoją drogą. A to jest owoc. Widzę. O, Kamil będzie rozdawał prezenty, ale jak chodzi o prezenty, to dzieci się zleciały od razu. Rozdaję. O, nowe noże, będzie dziabany. Teraz będą lizaki dla wszystkich i już tylko otworzy. Así. No. Sí. Tranquilo. Wszyscy się rzucili na lizaki, Dobrze, dorośli masz też. jeszcze tą paczkę. Pomoże trochę Łareka. Jest dużo ludzi do obdarowania. A Łareka jest boss tutaj, to rozda tak jak powinno być. Tu już są piłki, do piłki może tak. Poczekaj. To wszystkim rzucę. Opa! Jedna jeszcze. O, tranquilo! O, para todo. Teraz robimy tak, że kupiliśmy żyłkę na ryby. No i żeby jedna rodzina nie dostała całej, to będziemy rozwijać. I każda rodzina dostaje odpowiednio po prostu swoją porcję żyłki. Trochę za mało kupiliśmy, na to wychodzi. Ono mas. Dobra, pierwszy kawałek ucięty. Aha, czyli każdy będzie podchodził i sobie brał po kawałku. Na to wychodzi, że po prostu rozdajemy porówno żyłki też, żeby każdy miał na ryby. Daliśmy Warece wszystkie haczyki, bo on przynajmniej jest szefem tutaj, tak można powiedzieć, jeszcze nie jest liderem, no ale stara się o lidera, ale jego przynajmniej się słuchają, na nas się rzucili, a on kulturalnie rozda każdemu po haczyku. Można im pomóc, tak nawet delikatnie. U nich są potrzebne takie rzeczy, chociaż podstawowe, czyli typu żyłka właśnie. Mówię, że tu jest cenny towar, no i właśnie, ale myślę też, że jakby im się dało pieniądze, to by na pewno nie pogardzili. Tak, no ale wiesz, z pieniędzmi to muszą jechać, 150 km płynąć, potem 2 nie, godziny, mogą to oni na zamówienie. paliwo wydadzą. Ale zobacz, najszczęśliwsze są dzieci. Najwięcej dostały, już się bawią, skaczą, piłkę mają. Że jeżeli macie przyjechać do wioski, fajnie by było przywieźć Ale nawet coś od siebie. głupie 2 paczki lizaków po prostu robią tutaj furorę. Więc No bo oni tutaj tak naprawdę nie mają tego lizaka, więc... dla nas jest to niewielki nakład finansowy, a dla nich naprawdę kupa radości. Dokładnie. Ja uważam, że fajniej to zrobić niż jakieś tam dolary. O, stary teraz się bawi. Ah, perfecto. Yeah!
Dobra, fajne. i teraz nam rozłożyli, zobaczcie, mamy takie gifty. Oczywiście można kupić sobie dmuchawkę taką małą, razem z zestawem całym do trzymania rurki i do wszystkiego. Są jakieś naszyjniki. Oczywiście jakoś ich wspomożemy pewnie, coś może weźmiemy. Tu macie jakiś naszyjnik z koralikami. O, Tego tu masz jakiś ząb. Pokaż. O, ząb. Ale ciekawe, czego to ząb. A trzeba się dowiedzieć, bo jak jakiś ciekawy, to ja chętnie. Masz ten O, przygotowany. zęby piranii. Z piranii zębów. Zębów piranii. Tak, na przykład to im służy do łapania ryb. Bardzo fajna sprawa. Ja to takiej podróbki akurat dmuchawki to bym nie chciał, niestety. Wolałbym jednak oryginalną, ale i dużo naszyjników mają różnych. I oczywiście to wszystko jest robione przez nich. Z materiałów, które oni znaleźli, więc bardzo fajnie. Taka dzitka? Fajne, bo kolorowe. Piórka? Papugi chyba zrobione. Chyba tak, ale widzisz, to taka jaka pamiątka na ścianę, nie? Tak naprawdę, nie? Dobra, jednak mają tu drogo, więc kupiliśmy coś sobie na pamiątkę jednej po prostu, rzeczy, po żeby jednej nie rzeczy. było. Ja mam taką bransoletkę. I ta bransoletka, to wszystko tutaj, to są nasiona, prawdziwe nasiona, prosto z Amazonii. Ale- On nam tłumaczył, jak to się nazywa po amazońsku, ale nie wiedział dokładnie jak po angielsku. I to są nasiona typowo zbierane do robienia biżuterii. I czarnej. trochę jest dla mnie za luźna, więc chyba sobie ją przyczepię na nogę, ale jak mi się wyleczy. A ja za to kupiłem sobie brellocze i tu mamy nasiona i tak na przykład tu mamy nasiona jakieś, wszystko on ma mi powiedzieć dokładnie, gdy jedziemy do miasta, bo nie pamiętam. Wszystkie to są nasiona i te czerwone, i te białe, i te duże, ale bardziej mi chodziło o ten kieł, bo ten kieł to jest kieł małpy. Więc mam kieł małpy na brylloczku. Jedyny taki jaki był z kłem małpy, bo był jakiś tam kieł dzikiej świni i tak dalej. No, dzikiej Ty świni. naturalnie masz kły małpy. No właśnie. Okej. Wszyscy w domu zdrowi? Nie masz domu. A ona? Co myślicie? Piszcie w ona? komentarzu. To jest zajebista żona. Ha, ha, ha. To ja na pewno. Idź. No i ja jak to ja, oczywiście zawsze mam tak, że jak się zgrzeje, to się obcieram. No i właśnie zrobiłeś to samo z drugim ramieniem. Nie, tylko dotknąłem polika. No ale nie miałeś tego, no. No. Ja na pewno nie będę tego prać. No. Tak to. Pralka przecież, nie ty. No ale No. to się nie dopierze. Kurno, nie no dopierze się, to jest sok z jakiegoś owoca, ale przetarłem twarz, bo zapomniałem. No i już rękawki są. Boże, co za głupek, głupi.